Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku omówię czwartą część ciekawostek związanych z drogami, które można spotkać w naszym kraju. Będę omawiał jedną ciekawostkę w jednym województwie. 3 słowa na początek. Po pierwsze, bardzo dziękuję za mnóstwo fajnych komentarzy przy filmach o ciekawostkach drogowych. Nie spodziewałem się takiej ilości komentarzy ani wyświetleń. Po drugie, dziękuję za wskazanie i przesłanie mi wielu ciekawych miejsc na mapie drogowej w Polsce. Po trzecie, dzisiejszy odcinek warto obejrzeć do samego końca, ponieważ na końcu będzie mała niespodzianka. W województwie dolnośląskim znajduje się miasto Bolesławiec. Miasto to ma bardzo ładny rynek oraz słynie z wyrobów ceramicznych. W Bolesławcu znajduje się bardzo interesujący most kolejowy. Most znajduje się wzdłuż linii kolejowej nr 282, łączącej stację Miłkowice ze stacją Żary. Obiekt powstał w 1846 roku, częściowo był zniszczony podczas II wojny światowej, odbudowano go w nowym kształcie w roku 1953. Jest to obiekt inżynierii kolejowej nad rzeką Bóbr oraz drogą krajową nr 94. Wykonany jest z kamienia piaskowca kredowego, który do dziś imponuje wyglądem i rozmiarami. Wymiary mostu: długość 490 metrów, wysokość 26 metrów, a jego szerokość to 8 metrów. Złożony jest z 35 łukowatych przęseł oraz wsparty na 36 filarach. Jest jednym z najdłuższych tego typu obiektów nie tylko w Polsce, ale też w Europie. W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, znajduje się towarowa kolejka linowa z Piechcina do Janikowa. Kolej powstała w 1960 roku. Obsługuje transport wapiennego kruszywa z kamieniołomu w Piechcinie do zakładów produkcji sody w Janikowie. Linia przechodzi wśród pól, łąk, nad drogami oraz nad jeziorem Pakowskim. Długość kolei wynosi 7,2 km. Poruszają się po niej 164 wagoniki z prędkością 2,3 metra na sekundę. W województwie lubelskim, w Puławach, jest most zwodzony znajdujący się na ulicy Portowej. Ulica ma długość 350 metrów i jest ulicą ślepą. Most znajduje się w porcie i ma możliwość podnoszenia się w przypadku wpłynięcia wyższych statków czy żaglówek. Most prawdopodobnie był podnoszony tylko jeden raz przy odbiorze budowy. Drogą można dojechać do kilku budynków portu oraz na niewielki teren zielony, na którym czasem odbywają się mniejsze imprezy. Droga kończy się wjazdem na plac zabaw, na który zresztą nie wolno wjeżdżać samochodem. W województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Bobrowice znajduje się wioska Dychów. W wiosce tej droga wojewódzka nr 287 prowadzi przez teren elektrowni wodnej. Elektrownia, której pełna nazwa to Elektrownia Szczytowo-Pompowa, znajduje się na kanale Dychowskim. Została otwarta w roku 1936. Zainstalowana moc wynosi 87,9 MW. Obok elektrowni, nad kanałem, znajduje się bardzo interesujący kolejowy most stalowy. Most znajdował się wzdłuż nieistniejącej już linii kolejowej nr 365 Stary Raduszec-Murzaków. W województwie łódzkim, w mieście Krośniewice, znajduje się interesujące miejsce. Przez miasto to, w czasach gdy nie było jeszcze autostrady A1 i A2, przechodziła droga krajowa nr 1 i 2. Czasami trzeba było postać naprawdę sporo czasu, żeby przejechać przez skrzyżowanie w centrum miasta. Po latach, gdy już jest autostrada A1 i A2, miasto to doczekało się również obwodnicy. W śladzie byłej drogi nr 2 po zachodniej stronie miasta powstało Starodroże. W miejscu tym powstało lądowisko dla samolotów i helikopterów. Często starodroża nie są w ogóle wykorzystywane. Tutaj mamy przykład bardzo ciekawego zagospodarowania. W województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna znajduje się wioska Znamirowice.
W wiosce tej znajduje się niezwykły most. Most własnoręcznie budował w latach 1968-1971 Jan Stach. Został wzniesiony z piaskowca typu Siwiec nad głębokim jarem, który uniemożliwiał dojazd do gospodarstwa. Wysokość budowli wynosi 13 metrów, długość 20 metrów, a szerokość to 7,5 metra. Powodem, dla którego Jan Stach samodzielnie wzniósł tę budowlę, był brak drogi dojazdowej do jego gospodarstwa, znajdującego się w przesiłku Zapaść. Jedyny możliwy dojazd odbywał się przez drogę sąsiada. Ten jednak zabronił Stachowi z niej korzystać. W związku z tym gospodarz wybudował własną drogę o długości 500 metrów i skonstruował kamienny most nad jarem. Przy okazji polecam przeczytać książkę o tym niezwykłym człowieku, którą napisał obecny sołtys wsi Znamirowice, pan Jacek Turek. Szukając materiału do tego odcinka, nawiązałem kontakt z panem Jackiem. Okazał się osobą bardzo życzliwą i pomocną. Przekazał mi w prezencie właśnie tę książkę. Gorąco polecam. Można dowiedzieć się w niej niezwykłych faktów. W województwie mazowieckim, w powiecie grujeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą, znajduje się wioska Gostomia. W wiosce tej znajduje się interesujący obiekt. Przez rzekę Pilicę poprowadzony jest najdłuższy most drewniany w Polsce. Most nosi nazwę Barbara. Jego długość wynosi 124 metry. Pierwszy most drewniany powstał tutaj w roku 1987. Jednak w 2010 zniszczyła go powódź. Rok później oddano do ruchu nowy most. W województwie opolskim znajduje się gmina i wioska Polska Cerekiew. W wiosce tej znajduje się m.in. piękny pałac Fryderyka von Oberstdorfa. Przez wieś przechodzi droga krajowa nr 45. Jadąc nią przejeżdżamy właściwie przez środek cukrowni, która znajduje się właśnie w tej wiosce. W województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Krępna znajduje się Magórski Park Narodowy. Pomiędzy wioskami Krępna a Orzenna znajduje się droga powiatowa, która przechodzi przez sam środek parku. W okresie lęgowym, czyli od 1 kwietnia do 31 sierpnia, żeby przejechać tą drogą, należy wysłać SMS-a do Zarządu Dróg Powiatowych w Jaśle, który pozwoli nam lub nie przejechać przez Magórski Park Narodowy. Dzienny limit pojazdów wynosi 30 aut. Po wyczerpaniu tej puli kierowca dostanie informację, że nie można przejechać tą drogą. Wklejam szczegółowe informacje, jakie dostałem od bardzo życzliwej pani z Zarządu Dróg Powiatowych. Jest tutaj szczegółowo wszystko opisane. W województwie podlaskim, w Białymstoku, w miejscu, gdzie krzyżuje się droga krajowa nr 19 z drogą wojewódzką nr 676, znajduje się skrzyżowanie. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, potocznie zwane rondem, ma ciekawą nazwę. Otóż miejsce to nazywa się Rondo arcybiskupa generała Mirona Chodakowskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego. I jest to najdłuższa nazwa ulicy lub ronda w Polsce. W mojej opinii z jednej strony jest to dość ciekawe, z drugiej strony uważam, że nadawanie tak długich nazw jest dość dziwne. W Polsce prawie w każdym mieście są ulice Adama Mickiewicza. I to jest pełna nazwa ulicy. Nikt nie nazywa ulicy np. ulica wielkiego poety, którego poezja nas zachwyca, gdyż wielkim poetą był Adam Mickiewicz, autor Pana Tadeusza i Dziadów, wspaniałych lektur szkolnych, które nas po dziś dzień zachwycają. W województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna znajduje się wioska Rybina. W wiosce tej znajduje się bardzo ciekawe miejsce. Jest tutaj most kolei wąskotorowej, który jest mostem obrotowym. Znajduje się nad rzeką Szkarpawa. Konstrukcja składa się z przęsła obrotowego o długości 37,5 metra, wspartego na środkowym filarze głównym oraz krótszego przęsła stałego, opartego na filarze dodatkowym i jednym z przyczółków. Długość mostu wynosi 43,5 metra. Pokazy mostu obrotowego można oglądać codziennie w okresie kursowania żuławskiej kolei dojazdowej, czyli od początku wiosny do końca lata w godzinach około 9:05 i 18:50. W województwie śląskim, w Dąbrowie Górniczej, znajduje się interesujące miejsce. W południowej części miasta, nad ulicą Rodzinną, znajduje się linia kolejowa nr 133 ze stacji Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice do stacji Kraków Główny, a nad nią kolejna linia kolejowa nr 171 łącząca stację Dąbrowa Górnicza-Towarowa z posterunkiem odgałęźnym Panewnik.
Obiekt dla osób lubiących i interesujących się infrastrukturą robi bardzo duże wrażenie. W województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Kunów znajduje się wioska Doły Biskupie. W centralnym punkcie wsi, przy głównej drodze, znajduje się 3,5-metrowej wysokości pingwin. Wysokość pingwina naprawdę robi wrażenie. Został tutaj postawiony przez osobę prywatną. W województwie warmińsko-mazurskim przez powiat i gminę Węgorzewo przechodzi droga krajowa nr 63. Jadąc tą drogą z Węgorzewa na północ dojeżdżamy do wioski Rudziszki. W pewnym momencie w okolicach przysiłka Ruskie Pole znajdują się 2 znaki B1 informujące o zakazie ruchu. Nie ma możliwości przejechania dalej. Jest to spowodowane tym, że nie ma tutaj przejścia granicznego z obwodem kaliningradzkim, który należy do Rosji. W Polsce są jeszcze tylko 2 drogi krajowe, które na pewnych odcinkach są nieprzejezdne. O nich będę mówił w kolejnych odcinkach. W województwie wielkopolskim, w gminie Rakoniewice, jest miejscowość Roztarzewo. W samym centrum tej miejscowości znajduje się ratusz, wokół którego przechodzi droga krajowa nr 32 z Sulechowa do Stęszewa. Ratusz w Roztarzewie jest budowlą późnobarokową z 1768 roku. Pełnił funkcję rogatek. Ruch uliczny przechodził na przestrzał przez ratusz, gdzie pobierano opłatę kopytkową. Wyróżnia go rzadko spotykany w budynkach tego typu 4-spodowy dach kryty gątem, z którego wyrasta kwadratowa wieżyczka. Obecnie znajduje się tutaj Regionalna Izba Pamięci. W województwie zachodniopomorskim znajduje się miasto Kołobrzeg. Miasto położone na Pomorzu Zachodnim u ujścia rzeki Parsenty nad Morzem Bałtyckim przy drodze krajowej nr 11 i drodze ekspresowej S6. W samym centrum miasta, spacerując w wakacje w okolicach portu, możemy spotkać pociąg. Pociąg przejeżdża pomiędzy budynkami, knajpami i dojeżdża prawie pod samo morze. Nazwa pociągu to Pirat. Jego pojawienie się w centrum miasta zawsze budzi ogromne zainteresowanie. Jeśli w Twojej okolicy znajdują się ciekawe miejsca, napisz mi w komentarzu. Dziękuję wymienionym osobom i urzędom za pomoc w realizacji filmu. I na koniec filmu, dla tych co dotrwali do końca, ciekawostka z Europy. Jadąc drogą nr 67 na Węgrzech, w momencie gdy wjeżdżamy na linię oddzielającą pas ruchu od pasa awaryjnego, najeżdżamy na linię, która zaczyna grać pod kołami samochodu. I tutaj jest druga ciekawostka. Utwór, który słychać, ma taką samą nazwę jak droga, po której jedziemy, czyli 67 zespołu Republic. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.